Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o sytuacjach mających miejsce na skrzyżowaniach z pierwszeństwem omanym. Co prawda w poprzednim odcinku opowiadałem o sytuacjach występujących na skrzyżowaniach z pierwszeństwem omanym, z tym, że to były sytuacje wyjątkowe, można powiedzieć sytuacje nietypowe. Dzisiaj przedstawię sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień najczęściej. I na pierwszy rzut sytuacja, która na pierwszy rzut oka mogłaby wydawać się niewzbudzająca jakichś większych kontrowersji, ale o dziwo sytuacja, gdzie dochodzi do największej ilości kolizji na skrzyżowaniu. Droga z pierwszeństwem przejazdu przebiega tak jak pokazuje tabliczka dodatkowa. Czyli pojazd czerwony znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, pojazd żółty również znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu i w związku z tym, że obydwoje, czyli każdy z tych kierowców znajduje się na tej samej drodze, na drodze z pierwszeństwem, czyli są równi dla siebie, to oznacza, że w tej sytuacji kierujący pojazdem czerwonym będzie musiał zastosować zasadę prawej strony, czyli ustąpić nadjeżdżającemu z jego prawej strony pojazdowi żółtemu, właśnie dlatego, że ten pojazd żółty jest na takiej samej drodze jak pojazd czerwony. Czyli będzie obowiązywała tutaj zasada prawej ręki wobec tych dwóch kierujących. Czyli kierujący wyjeżdżający ze skrzyżowania, jadący na wprost, będzie zobowiązany ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony, ale w sytuacji, gdy kierujący pojazdem czerwonym nie będzie skręcał w swoje prawo, czyli nie będzie wpływał, nie będzie przecinał toru jazdy pojazdu jadącemu po jego prawej, czyli pojazdu żółtemu, to będzie mógł przejeżdżać przez takie skrzyżowanie bez konieczności zatrzymywania się. I sytuacja, gdy droga z pierwszeństwem to jest droga, na której znajduje się pojazd żółty i tak jak wskazuje tabliczka dodatkowa, droga, na której znajduje się pojazd czerwony i pojazd szynowy, czyli tramwaj. W tej konkretnej sytuacji to pojazd żółty będzie zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, ponieważ zasady ogólne mówią, że w momencie, gdy znajdujemy się na takich samych drogach, czyli my jadąc zwykłym samochodem znajdziemy się na takiej samej drodze jak pojazd szynowy, to będziemy zobligowani do ustąpienia tego pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu. Natomiast, uwaga, w dalszym ciągu mamy pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym nadjeżdżającym z lewej strony pojazdu żółtego, bo tu będą zastosowane również zasady ogólne i w związku z tym, że pojazd żółty i pojazd czerwony obydwoje znajdują się na takich samych drogach, to pojazd żółty ma pierwszeństwo przed pojazdem czerwonym, bo czerwony ma żółtego po swojej prawej stronie. I kolejna bardzo ciekawa sytuacja. Sytuacja bardzo podobna do tej poprzedniej, aczkolwiek w tej sytuacji pojazd żółty, który znajduje się na drodze z pierwszeństwem, ma pojazd szynowy po swojej prawej stronie, ale pojazd szynowy wyjeżdża z drogi podporządkowanej. I musicie wiedzieć o tym, że tramwaje to nie święte krowy. Tramwaje również stosują się do znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu. I w związku z tym, że pojazd szynowy wyjeżdża z drogi podporządkowanej, to pomimo tego, że jest to tramwaj, to i tak ustępuje pierwszeństwa kierującemu w pojeździe żółtym, ponieważ to kierowca tym pojazdem żółtym nadjeżdża drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Oczywiście dla kierującego pojazdem czerwonym, który znajduje się na drodze z pierwszeństwem i jest w takiej samej sytuacji jak pojazd żółty, w tej sytuacji niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o pojazd żółty. Natomiast uwaga, kierujący pojazdem czerwonym, gdy już nie będzie tego pojazdu żółtego, kierujący pojazdem czerwonym ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym, czyli przed tramwajem, który nadjeżdża z przeciwka, ale znajduje się na drodze podporządkowanej, czyli kierujący pojazdem szynowym ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu skręcającemu w lewo pojazdowi czerwonemu. I tak jeszcze szybciutko na zakończenie omawianej sytuacji, gdy pojazd czerwony i pojazd żółty, czyli pojazd szynowy, są na takiej samej drodze, to pomimo tego, że pojazd czerwony jedzie dalej na wprost, będzie zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu tramwajowi, który skręca swoje prawo, ponieważ obydwa pojazdy są równe dla siebie, znaczy nie są równe dla siebie, są w równorzędnej sytuacji, a przepisy będą określały, że kierujący, który jest na takiej samej drodze jak pojazd szynowy, to pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Czyli kierujący pojazdem czerwonym ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu tramwajowi, który skręca w prawo. Natomiast gdy tramwaj żółty pojedzie, ma w dalszym ciągu pierwszeństwo przed pojazdem szynowym, który nadjeżdża z przeciwka, nadjeżdża drogą podporządkowaną. I kolejna już sytuacja, trochę prostsza niż poprzednie. Pojazd czerwony znajduje się na drodze podporządkowanej, natomiast droga z pierwszeństwem przebiega tak jak wskazana na tabliczce dodatkowej, czyli pojazd zielony i pojazd żółty znajdują się na drodze z pierwszeństwem, więc żeby pojazd czerwony mógł przejechać przez to skrzyżowanie, musi poczekać, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi żółtemu, który znajduje się na drodze z pierwszeństwem, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi zielonemu, który znajduje się na drodze z pierwszeństwem, który nadjeżdża drogą z pierwszeństwem. Zyskuje natomiast pierwszeństwo przejazdu przed kierującym znajdującym się na drodze podporządkowanej, znajdującemu się po jego lewej stronie, ponieważ pojazd czerwony i pojazd srebrny w związku z tym, że nadjeżdżają takimi samymi drogami, czyli znajdują się na takich samych drogach, będą zobowiązani zastosować zasady ogólne, czyli zastosować zasadę prawej strony, a to oznacza, że pojazd srebrny musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi czerwonemu, dlatego że pojazd czerwony znajduje się po prawej stronie pojazdu srebrnego. I na zakończenie najprostsza, najłatwiejsza sytuacja. Sytuacja, gdy pojazd czerwony znajduje się na drodze podporządkowanej. Droga podporządkowana jest również po jego prawej stronie, czyli pojazd srebrny znajduje się na drodze podporządkowanej. Sytuacja najprostsza z tego względu, że pojazd czerwony, aby mógł wjechać na skrzyżowanie czy przejechać przez to skrzyżowanie, musi poczekać, aż wszystkie pojazdy z tego skrzyżowania zjadą czy przez to skrzyżowanie przejadą. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno. Dziękuję.